W dzisiejszym odcinku kryptoogłoszeń przekażemy Wam kilka informacji od SushiSwap. Opowiemy o usłudze Synapse Token as a Service oraz opowiemy o współpracy Everest z Chainlink. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń. Przed nami kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Tylko jeszcze przypomnę, nie znajdziecie tu porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. The Wake nie mogło wyobrazić sobie lepszego rozpoczęcia tygodnia. The Wake rozpoczęło turniej War of Guilds oraz dodatkowo wspomniany projekt ogłosił również nawiązanie współpracy z Polygon. Czy przegapiłeś wydarzenie Flow Town Hall, które odbyło się w zeszłym tygodniu? Relacje z tego wydarzenia w formie wideo można obejrzeć na żywo w serwisie YouTube. Osoby zainteresowane informacjami dotyczącymi wzrostu i postępu dokonanego przez Flow, link do tego nagrania znajdą w opisie filmu. Axelar uruchamia program finansowania startupów o wartości $60 milionów. SushiSwap informuje o wyłączeniu wszystkich depozytów i pożyczek w interfejsie Cash 1.0. Interfejs użytkownika pozostanie widoczny przez czas nieokreślony, ale rynki nie będą już aktywnie utrzymywane. SushiSwap rekomenduje wycofanie lub spłatę swoich pozycji, jeśli je posiadasz. Tak informuje, że token DeFi został zaktualizowany 293 razy w ciągu ostatniego miesiąca. Token projektu DeFi Chain jest obecnie jednym z najwyżej ocenianych projektów w serwisie Stack.money. BitGo sprawia, że staking na Avalanche jest prostym i bezpiecznym procesem. BitGo wcześniej sprawiało opiekę nad łańcuchem CAVAX, a także aktywami zbudowanymi na łańcuchu Avalanche. Oprócz rozszerzenia dostępu klientów do ekosystemu DeFi, BitGo oferuje również staking AVAX dla partnerów instytucjonalnych i korporacyjnych. Casper to protokół warstwy pierwszej, na którym można wdrożyć dowody Zero Knowledge przy użyciu wyspecjalizowanych protokołów kryptograficznych. Dzięki Casper można stworzyć dowód dla dowolnego programu i wysłać go do smart kontraktu Casper w celu weryfikacji. Synapse Network to także cały wachlarz usług technologicznych. Token as a Service to produkt Synapse, w którym zajmuje się całościowym przygotowaniem tokena danego klienta do momentu wypuszczenia go na rynek. Rok dobiega do końca, więc zespół SUI chce życzyć wszystkim członkom swojej społeczności Happy Holidays. RoboVault wprowadza najnowszą wersję Chainlink Automation po przeprowadzeniu testów. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym studium przypadku, aby zobaczyć, jak automatyzacja pomaga zapewnić niezawodne wykonywanie transakcji we wszystkich warunkach sieciowych. Link do artykułu znajdziecie w opisie filmu. Martin jest niezwykle podekscytowany możliwością ogłoszenia nawiązania partnerstwa z MoonPay. Partnerstwo ma zapewnić rampę Fiat On. Nawiązane partnerstwo jest to ogromna wartość dodana dla użytkowników Aptos Network. Użytkownicy Aptos mogą teraz kupować tokeny APT, aby wchodzić w interakcję z różnymi funkcjami portfela i DApps. Pera Wallet nawiązało partnerstwo z Nimble. Nimble to zdecentralizowana platforma ubezpieczenna Algorand. Integracja Pera Wallet z Nimble pozwoli użytkownikom Pera Wallet na zakup ubezpieczenia projektów DeFi, otrzymywanie powiadomień o włamaniu i nie tylko. Przez ostatnie 2 tygodnie projekt CryptoMayhem skoncentrował się głównie na rozwoju wczesnej wersji Top-Down Shotera. Link do aktualizacji 1.15 CryptoMayhem został załączony do tweeta. Dodatkowo przypominamy o konkursie dla testerów, którym główną nagrodą jest NFT CryptoMayhem. Platforma tożsamości Everest jest teraz dostawcą danych w sieci Chainlink. W artykule załączonym do tweeta dowiesz się, jak dane tożsamości dostarczane za pośrednictwem Chainlink pomagają odblokowywać nowe przypadki użycia smart kontraktów. Cryptoverse Explorer ogłasza partnerstwo z Xandar. Xandar jest przygodową grą Play to Earn, zintegrowaną z koncepcją MMORPG i MOBA, zbudowaną na sieci BSC. Obecnie na rynku działa około 40 000 bitomatów, z czego 87% znajduje się w USA. Liczba to rośnie wraz z rozwojem branży kryptowalut. Pierwszy bitomat zamontowano w październiku 2013 roku. Obecnie na całym globie działa już, jak już wspomnieliśmy, około 40 000 takich urządzeń. Są one zainstalowane w 84 krajach. Wiodąca gospodarka świata, Stany Zjednoczone, mogą pochwalić się 34 253 bitomotami. Są zamontowane głównie w Nowym Jorku, Los Angeles i Miami. Kanada zajmuje drugie miejsce z 2701 urządzeniem. Kolejne miejsca zajmują Hiszpania 273, Polska 213 i Salwador 212 urządzeń. Warto obserwować też sytuację w Azji. Największe zagęszczenie bitomatu występuje obecnie w specjalnym regionie administracyjnym Chin, Hongkongu, gdzie można znaleźć 145 urządzeń. Co ciekawe, tylko 3 bitomaty znajdziemy w Japonii. Władze zlikwidowały tam wszystkie takie maszyny na początku 2018 roku, kiedy hakerzy zaatakowali platformę CoinCheck. Dopiero w sierpniu tego roku złagodzono przepisy i zezwolono na instalację urządzeń w Tokio i Osace. Bitomatów nie ma też w Singapurze, który chce się stać kryptowalutowym centrum w regionie. Największy organ nadzoru finansowego w kraju zakazał bowiem działania terminali typu cash to crypto.
Wieloryby Ethereum budzą się po 4 latach i transferują 22 982 Ethereum. W środku trwającej od miesięcy kryptozimy uważni obserwatorzy wielorybów zauważyli znaczne transfery przebudzonych grubasów. Tokeny Ethereum, o których mowa, pochodziły z platformy transakcyjnych Genesis i Poloniex. W czasach niepewności wywołanej przez Bessę inwestorzy kryptograficzni często trzymają się Bitcoina i Ethereum, próbując wszystkiego, by za wszelką cenę uniknąć strat. W rezultacie znaczny ruch takich aktywów integruje społeczność, która próbuje rozszyfrować jego intencje i przewidzieć powody. Badacz blockchain PeckShield odkrył, że ostatni ruch przedmiotowych tokenów Ethereum miał miejsce w październiku 2018 roku, kiedy cena Ethereum wahała się w przybliżeniu od 190 do 230 dolarów. W dniu transferu aktywa były wycenione na prawie 1200 dolarów za sztukę. Sąd magisterski w Tel Awiw wydał orzeczenie zezwalające rządowi Izraela na przyjęcie wszystkich kryptowalut w ponad 150 portfelach cyfrowych, które umieścił na czarnej liście z powodu rzekomych powiązań z finansowymi grupami terrorystycznymi. To nie pierwszy raz, gdy Izrael kładzie dłoń na nie swoje kryptowaluty. Według doniesień lokalnych izraelskich mediów z 18 grudnia izraelski minister obrony Benny Gantz ujawnił, że orzeczenie sądu z 15 grudnia umożliwiło już władzom przejęcie kolejnych 33,5 tysiąca dolarów z cyfrowych portfeli powiązanych z islamistyczną grupą bojowników Hamas. Przed wydaniem orzeczenia sądowego Izrael mógł legalnie przejmować aktywa cyfrowe bezpośrednio powiązane z działalnością terrorystyczną, ale nie dodatkowe fundusze w tych samych portfelach. W grudniu 2021 roku władze przejęły z portfeli 750 tysięcy dolarów. Cena Solany wyłamała się z długo- i krótkoterminowych poziomów wsparcia. Nie ma byczych sygnałów odwrócenia. Sol jest natywnym tokenem projektu Solana Blockchain. Wykorzystuje on mechanizm konsensusu Proof of Stake. Protokół Solana zajmuje się głównie inteligentnymi kontraktami. Ekosystem Solany został szczególnie mocno dotknięty przez upadek FTX, ponieważ był mocno powiązany zarówno z FTX, jak i samym Bankmanem Friedem. Są jednak jeszcze pozytywne wiadomości dotyczące Solany. Założyciel Solany Anatolij Jakawenko stwierdził, że pozostało im jeszcze 30 miesięcy rozruchu. To dobrze wróży na możliwość odzyskania pozycji. Dodatkowo warto wspomnieć, że Solana ma bardzo silną społeczność deweloperów. Cena Solany spadła od listopada 2021 roku, kiedy to osiągnęła ATH na poziomie 259,9 dolara. Początkowo cena Sol odbiła się od obszaru wsparcia horyzontalnego o wartości 29 dolarów. Jednak w listopadzie 2022 załamała się i osiągnęła nowy roczny dołek na poziomie 10 dolarów 94 centy. Załamanie było szczególnie godne uwagi, ponieważ obszar wsparcia 29 dolarów działał wcześniej jako wsparcie od lipca 2021 roku. Nie ma żadnych byczych znaków odwrócenia. Widać to na tygodniowym RSI, które maleje i nie wygenerowało jeszcze żadnej byczej dywergencji. Co więcej, wskaźnik ten nie spadł jeszcze na terytorium wyprzedania. To wspiera możliwość kontynuacji spadku. Jeżeli ruch spadkowy będzie kontynuowany, następny obszar wsparcia dla tokena SOL znajdowałby się na poziomie 4 dolarów, czyli poziomie nieosiągniętym od stycznia 2021 roku. Mierząc od obecnej ceny, oznaczałoby to spadek wartości tokena o 67%. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał uznajecie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!